Płatność kartą Visa jest tylko z pozoru błyskawiczna. Za kulisami działa archaiczny, wieloetapowy system rodem z lat 70. Twoje pieniądze przechodzą przez kolejnych pośredników. Każdy z nich nalicza własną, ukrytą prowizję. W efekcie środki docierają do sprzedawcy dopiero po kilku dniach. Cały ten proces pobiera potężne, ukryte opłaty, które dławią globalną gospodarkę. Ale ten scentralizowany monopol ma swój termin ważności, ponieważ w ciszy, bez medialnego szumu narodził się nowy protokół. Dwuwarstwowa machina, która łączy żelazną gwarancję Bitcoina z błyskawiczną prędkością Lightning Network. Dzisiaj omówimy zderzenie dwóch epok. To jest koniec ery kart, jakie znamy. Najczęściej słyszany zarzut wobec Bitcoina: jest za wolny. Krytycy z uśmiechem kpią, jak mamy kupić kawę, skoro potwierdzenie transakcji trwa całe 10 minut. To jest fundamentalne nieporozumienie. Bo owszem, 10 minut trwa potwierdzenie, ale na blockchainie. Jego misją jest przechowywanie Twojej wartości. Dlatego ta warstwa jest powolna, ale i nieodwracalna i zdecentralizowana. Ale aby Bitcoin działał jako globalny system płatności, potrzebuje on i prędkości. I tu wkracza druga warstwa, czyli technologia, która na zawsze zmienia zasady gry. Lightning Network. To Bitcoin uwolniony z kajdan, to natychmiastowa płatność, która kosztuje grosze. To jest ten przełom, który skaluje Bitcoina do milionów transakcji na sekundę, czyli natychmiastowe mikropłatności. Koszt? Ułamki centa. A co z podatkiem i fatalną zmiennością cenową Bitcoina? Otóż w ramach Lightning Network nie musisz nawet dotykać zmiennego cenowo Bitcoina. W codziennym handlu używasz stablecoinów, czyli cyfrowej formy złotówki czy dolara o stałej wartości 1 złotego lub 1 dolara. W ten sposób uzyskujesz stabilność cenową, której potrzebuje biznes, i omijasz podatek od zysków kapitałowych, bo nie sprzedajesz Bitcoina. To stablecoiny płyną po otwartej, zdecentralizowanej infrastrukturze Bitcoina. Dwie warstwy, każda z odmiennym zastosowaniem. Warstwa pierwsza, czyli blockchain, chroni Twoją wartość, uwalniając Cię od inflacji i banków centralnych. Warstwa druga dostarcza tę wartość z prędkością światła. Użytkownik na co dzień może trzymać cyfrowy złoty lub jeden stablecoin odpowiadający wartości 1 złotego. Działa on na ultraszybkich szynach Lightning Network. Płacenie stablecoinem nie generuje zysku kapitałowego, ponieważ jest on instrumentem o stałej wartości, czyli jeden stablecoin równa się 1 zł. W tym scenariuszu Bitcoin staje się niewidzialną globalną siecią rozliczeniową, która transportuje stablecoiny, ale nie jest samą walutą transakcyjną. Nawet jeśli ten otwarty protokół będzie początkowo używany do przesyłania cyfrowych dolarów, to fundamentalnie podważa model biznesowy Visy, który polega na pobieraniu wysokich opłat za pozwolenie na dostęp do ich sieci. Podobnie jak w przypadku walut obcych, w przyszłości możliwe będzie wprowadzenie progu zwolnienia dla zysków kapitałowych poniżej określonej drobnej kwoty i używanie do płatności już samego Bitcoina. Jak to działa obecnie? Za usługę rozliczenia przekazywanych pieniędzy firmy płacą Visa prowizję od 1,5 do 3,5%. Jak to działa w Lightning Network? Jak rachunek w barze? Użytkownicy otwierają kanał płatności na blockchainie. Jedna transakcja, a następnie dokonują nieograniczonej liczby natychmiastowych transakcji poza łańcuchem, czyli off-chain. Ostatecznie saldo jest rozliczane po zamknięciu kanału w jednej transakcji na głównym blockchainie. Czyli wyobraź sobie, że prowadzisz rachunek w barze. Setki transakcji dzieją się poza główną księgą, a do blockchaina trafia tylko jeden końcowy wynik. Korzyść pierwsza, podatek. Ponieważ wartość stablecoinów nie ulega zmianie, nie powstaje zysk kapitałowy. Korzyść 2, zmienność, czyli cena kawy lub tego piwa w barze jest przewidywalna i stabilna, tak jak w tradycyjnym świecie finansów. Które rozwiązanie wolisz? Visę czy Lightning Network? Czy świat jest gotów na to, aby przestać płacić pośrednikom? Będę ogromnie wdzięczny za komentarz, lajka dla filmu i subskrypcję. A jeśli naprawdę podoba Ci się moja praca, to będę ogromnie wdzięczny za kilka satsów na kolejne książki. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam!